Hej, hej, dzień dobry. Właśnie porobiłam zdjęcia mojego ogrodu, a szczególnie tej części z obrzeżem. I tak myślę, że wrzucę te zdjęcia do ChatGPT i poproszę go o wygenerowanie jakiejś inspiracji z roślinami i bylinami. Co prawda będą to realistyczne zdjęcia, które są robione z perspektywy i ujęcia z boku. Nie jest to rzut z góry. Myślę, że gdyby byłby to rzut z góry, to pewnie jakoś tak łatwiej byłoby to czatowi rozplanować. Tak myślę, biorąc pod uwagę, że możemy było mu nawet wrzucić rozmiar tej rabaty, długość oraz szerokość. A tutaj to będzie takie pewnie mocno naciągane i szacunkowe, ale zobaczymy, co mi wymyśli. Mam tutaj płatną wersję ChatGPT, która jest dokładniejsza, jest bardziej precyzyjna i bardzo lubię z nią pracować. No i to już jest, wiecie, takie narzędzie, z którego ja korzystam na co dzień i bardzo mi się przydaje. Przydaje mi się w pracy, przydaje mi się w automatyzacjach. No, jest to bardzo efektowne i niesamowicie przyspiesza moją pracę, zdecydowanie. No pewnie gdyby nie ten czat, to szukanie rozwiązań zajęłoby mi o wiele dłuższy czas, a teraz to po prostu idzie tak. Albo zwyczajnie nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie typu związanej może z prawem. Ostatnio chociażby na przykład szukałam routera, który ma bardzo dobry zasięg i który nadaje się do podpięcia sieci mobilnej. Takiego routera, który no wystarczy tutaj na moje warunki domowe, ale będzie takim Mercedesem wśród wszystkich routerów, no i mi też wypluł do kwoty 1000 zł. Nawet można mu, słuchajcie, podać zakres kwotowy, jaki chcecie wydać, jaki macie budżet, nie wiem, na dany sprzęt. Możecie się zapytać, jaki jest teraz flagowy model smartfona. Też Wam wypluje, albo żeby Wam przedstawił różnicę między jednym a drugim i który jest lepszy, jakie parametry są lepsze, na co zwrócić uwagę, albo na co Wy zwracacie uwagę, więc który smartfon będzie Wam bardziej odpowiadał pod Wasze oczekiwania. Co na przykład ja jeszcze tutaj szukałam? Poprawność użycia perfumy. To jest dobre za każdym razem. Na przykład miałam dziś perfumy na sobie, blisko, ale się potknęło. Miałam dziś na sobie perfumy. Słowo perfumy w liczbie pojedynczej raczej się nie używa, bo perfumy to rzeczownik występujący zwykle w liczbie mnogiej, chyba że mówisz o jednej kropli perfumy. Ale to już brzmi jak poezja albo chemiczna analiza. Więc nie miałam perfumy na sobie, tylko miałam perfumy na sobie. Czyli jak mówię, że miałam perfumy na sobie, a nie perfumę, to jest źle, ale miałam perfumy na sobie. Wtedy wszystko jest ok. Wtedy wszystko pachnie jak trzeba. No, więc tak jak macie jakieś dylematy, nawet językowe, jak się coś wymawia, albo w jakich okolicznościach można czegoś użyć, albo czy się używa zamiennie. O wszystko można zapytać tutaj. Nawet ostatnio, słuchajcie, szukałam, załóżmy, kodu rabatowego do jakiegoś sklepu i można zapytać: znajdź mi aktywny kod rabatowy do sklepu takiego i takiego. I też Wam wypluje. Też przeszuka wszystkie internety i możecie nawet znaleźć odpowiedź, więc tak, no przydaje to się bardzo. No i to Wam oszczędza czas, no bo normalnie szukając rabatu, kodu rabatowego, czy tam przeglądając jakieś fora czy grupy na Facebooku w poszukiwaniu danego kodu, możecie stracić miliony minut, w cudzysłowie oczywiście, a tutaj czat tak naprawdę zrobi za Was robotę w tym momencie. I tak, zaczęłam pisać prompta pod stworzenie właśnie tej rabaty z bylinami. I też tutaj taki mój tip ode mnie, który w sumie zaczerpnęłam z książki, którą miałam okazję przeczytać, pana Skwarka.
Boże, nie pamiętam imienia, ale ja naprawdę nie mam pamięci ani do cen, ani do imion, ale chyba skwarek. I zaczęłam tak. Zamień się w profesjonalnego projektanta ogrodów z 20-letnim doświadczeniem. I to jest taki pierwszy tip i wskazówka dla czata, by pozwolił sobie na to, by stać się profesjonalistą w tym, co za chwilę dla mnie stworzy. I to też pozwoli mu podejść do tego tak zupełnie inaczej, że to, co mi wygeneruje, będzie takie dopracowane i no, będzie widać w tym doświadczenie. Też jeśli na przykład próbujecie sobie wygenerować jakiś tekst, to można napisać zamień się w profesjonalnego copywritera z 20-letnim doświadczeniem. No i dalej, kontynuuję. Zaprojektuj mi proszę rabaty z bylinami, która każdego sezonu będzie wyglądała pięknie. Prośba o uwzględnienie roślin takich jak... I teraz wpisuję. Rozplenice poczekajcie, jak one się nazywają? Red Head? Czy Black Head? Chyba Red Head. Rozplenicę Red Head, bo chcę tutaj zamienić. Kiedyś miałam rozplenicę Hameln, ale teraz chciałabym te z takimi ciepłymi i ciemnymi kwiatostanami, które właśnie na jesień zamieniają się w takie, nie wiem czy bordowe, ale nawet takie czarne kwiatostany. Zatem rozplenice Red Head, szałwie omszone, klematisy na obelisku fioletowe, przetacznikowce jako tło dla roślin fioletowe, kępami posadzone werbeny patagońskie, prośba, tylko tak, ja nie mogę zrobić rabatę, którą jakby to zrobić, bo jak mi wygeneruje zdjęcie, to ta rabata będzie w sumie z któregoś sezonu, załóżmy latem, bo każdego sezonu będzie wyglądała inaczej. Na przykład w czerwcu będzie z czosnkami i tulipanami, no ale latem już tych tulipanów nie będzie. Zatem zamień się w profesjonalnego projektanta, zrobię rabatę, która każdego sezonu będzie wyglądała pięknie. Wygeneruj mi proszę propozycję rabaty w apogeum swojego kwitnienia latem. Prośba o uwzględnienie roślin takich jak rozplenice Red Head, szałwie omszone, też dopiszemy fioletowe, klematisu na obelisku fioletowe, przetacznikowce jako tło dla roślin fioletowe, za dużo fioletów. Kępami posadzone werbeny patagońskie, one też są fioletowe. Prośba o uwzględnienie na rabacie różowych. Na froncie prośba o byliny limonkowe. Na rabacie utrzymaj całą kompozycję w barwach fioletowych, niebieskich, różowych i białych. Tak, aby wyglądało to baśniowo. Jestem ciekawa, co mi tutaj wymyśli. Utrzymać całą kompozycję w barwach fioletowych, niebieskich, różowych i białych, tak aby wyglądało to baśniowo. Z obrzeżem. Na zdjęciu widzisz rabatę z czarnym obrzeżem. To jest jej granica.
Zaprojektuj piękną rabatę. Jeszcze tak, ale o czym ja zapomniałam? Rozplenica Red Hat, szałwie omszone, klematisy na obelisku fioletowe, przytacznikowce jako tło dla roślin fioletowe, kępami posadzone werbeny patagońskie. Prośba o uwzględnienie na rabacie róż różowych. Na froncie prośba o byliny limonkowe. Aha, i trzymaj się barw fioletowych, niebieskich, różowych, białych. Limonki. I hortensja. Patagońskie. Hortensje Annabel z lewej strony. Jeżówki. Boże, jeżówki. Jeżówki Green Twister. Zdjęcie umieściłam. Zamień się w profesjonalnego projektanta z 20-letnim doświadczeniem z projektem przy rabaty z bylinami. Opisz mi wszystkie rośliny, które znajdą się na kompozycji. No to lecimy. Piękny potencjał tej rabaty, aż się prosi, żeby stworzyć coś zjawiskowego, bajkowego i pełnego kwitnącego życia. Zgodnie z Twoimi wytycznymi, oto projekt rabaty w stylu nowoczesno-naturalistycznym, który osiąga apogeum kwitnienia latem, ale też pięknie prezentuje się w pozostałych porach roku. Dzięki odpowiedniemu doborowi traw i strukturalnych bylin. No i proszę bardzo, to jest inspiracja stworzona przez AI. Co prawda ja myślałam trochę inaczej, aby sobie to wszystko poustawiać. Natomiast jak widzicie tutaj ChatGPT zaproponował mi rozplenicę jako tło tuż przy płocie. Tutaj z lewej strony mamy hortensję Annabel. Natomiast no nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo wydaje mi się, że hortensje mogą być nawet wyższe aniżeli te rozplenice. Więc to jest takie, no bym tutaj podyskutowała. Tutaj wokół w sumie obeliska mamy szałwię omszoną. Z przodu mamy jeżówki. Nie wiem, czemu tutaj mamy określone je jako przetacznik. Tu widzę, mamy jakieś białe przetaczniki. Tutaj to, co mi się podoba, no to z przodu mamy właśnie ten przywrotnik ostroklapowy, który ma limonkowy odcień i tuż obok mamy piękne róże w odcieniu różu, pudrowego różu. No bardzo ładnie to wygląda. Klematisy na obelisku. Tutaj z tyłu widzę, być może są te przetacznikowce fioletowe, o których pisałam, aczkolwiek nie jestem pewna. A tu widzę, że są werbeny, proszę bardzo, z tyłu. Też na tle tych rozplenic. I tu mamy szałwię. No ciekawie to wygląda. No na obrazku bardzo ładnie. Natomiast no nie jestem tak do końca przekonana, czy to jest dobrze rozłożone i rozplanowane. Natomiast no szałwie, wow. Bardzo mi się to podoba to wokół z tymi szałwiami. Na pewno ten przywrotnik ostroklapowy w połączeniu z tymi różami, no coś takiego na pewno bym chciała. I być może to nawet nie jest głupi pomysł, żeby posadzić tego typu róże tutaj przy tym obelisku. No fajna kompozycja, fajna inspiracja. Co myślicie? W sumie takie zdjęcie mu wrzuciłam. A jakby wziął sobie tylko tę część. I w sumie to też nie wiem, skąd wiedział, że to jest takie, wiecie, takie zaokrąglenie półkola w sumie. No ale dobra. Skończyła mi się kawa i zakupiłam kolejne smaki marki 5 O'Clock. To jest kawa mielona, taka idealna do parzenia tradycyjnego. I ponownie wzięłam sobie zabajonę. To jest taki likierowy smak. Bardzo dobry, także to polecam, możecie sobie sprawdzić. Tym razem wzięłam sobie setki, ale możecie kupić opakowania o pojemności 50 gramów. Więc mamy zabajonę. Tutaj jest u mnie nowość, więc testuję sobie smak. Nawet sobie od razu zaparzyłam. Truskawki z kremem, też bardzo ładnie to pachnie. A tutaj
tutaj. A tutaj mamy cappuccino z marcypanem, ponieważ marcypan bardzo lubię. Poprzednią też miałam jakąś taką marcypanową, ale to chyba nie było cappuccino. Więc to też będę sobie, słuchajcie, testować. 50 kosztują chyba około 14 zł. Tym razem zamawiałam sobie przez internet, bo w ogóle nie było mi po drodze, żeby podjechać stacjonarnie i zakupić. Szkoda mi czasu, więc zamawiałam online przez ich oficjalny sklep 5 o'clock. No. I kolejna rzecz, także zaparzyłam sobie kawę, bo przez kilka dni byłam bez czarnej kawy i niesamowicie mi jej brakowało. Oj bardzo. U mnie to jest, słuchajcie, różnie. Albo piję raz z mlekiem, albo właśnie taką zwykłą czarną, też bardzo lubię. No i moi drodzy, kolejna rzecz, o której nie wspomniałam, no to niedługo mam urlop i wyjeżdżam na wakacje. Będę się wygrzewać. Bardzo mnie to cieszy, bo dawno nie byłam na takich wakacjach, gdzie mogłabym tak totalnie się wyciszyć, zrelaksować. Jedzonko pod ręką, drineczki również. Tym razem bez żadnego zwiedzania, tylko raczej tak stacjonarnie, tak żeby wypocząć i się wyciszyć. Adaś też myślę, że sporo skorzysta z atrakcji i pewnie rówieśników. Także no myślę, że będzie fajnie. Ja już się nie mogę doczekać, więc ten czas niedługo nastanie. W związku z tym też powoli zaczynam myśleć o tym, co mogłabym ze sobą zabrać i tak przygotowywać się już wyjazdowo. No i musiałam zakupić walizkę. Miałam jedną, natomiast ona też mi się trochę przechylała i przewracała, jak była upchnięta po brzegi. Zatem stwierdziłam, że muszę i tak zainwestować w coś nowego, a muszę przyznać, że słuchajcie, walizki wcale nie są drogie. Zresztą też wybrałam sobie taką, która była w promocji. No i znowu zdecydowałam się na Puccini. Ze względu na to, że ja jestem w ogóle bardzo zadowolona z tych poprzednich walizek, które sobie zakupiłam. Jedna taka średnia, a druga taka mniejsza kabinowa. No bardzo, jakościowo naprawdę super i wizualnie no do tej pory mi się bardzo podobają. I to była kolekcja... Kurczę, nie pamiętam jaka to była kolekcja. Nieważne. I tym razem również zakupiłam Puccini. Dużą walizkę w kolorze takim no bardzo ładnym. Też można by powiedzieć, że kaszmirowym, może beżowym, nudziakowym, jak wolicie. Jest frezowana tutaj pięknie. Walizeczka wygląda tak. Jest bardzo lekka. Jeszcze w sumie, słuchajcie, jej nie otwierałam. Leciutka. No, podoba mi się. Także znów myślę, taki udany zakup walizkowy. Natomiast sobie otwórzmy i sprawdźmy, jak ona w ogóle prezentuje się w środku. No, a środek wygląda tak. Pojemna bardzo. Czyli mamy taki granat w połączeniu z beżem. Tak bardzo elegancko i schludnie to wygląda. No. Zastanawiałam się jeszcze nad organizerami, żeby zakupić, bo w sumie ta walizka jest tak duża i tak pojemna. W przypadku takich małych walizek, jak walizka właśnie kabinowa, to chyba nie ma sensu upychać w dodatkowe organizery, które w sumie też zajmują miejsce. Ale jak teraz patrzę tutaj na tę walizkę, bo dawno się w taką nie pakowałam. Dawno. W związku z tym teraz tak sobie pomyślałam, że te organizery jednak fajnie by się przydały, tak żeby sobie posortować chociażby topy, bieliznę, kosmetyki, jakieś elektroniczne rzeczy, kable, czy jakieś tam tablety, laptopy i tak dalej. Chociaż tego typu rzeczy to raczej tak bym trzymała pod ręką. Ale no, posortować sobie topy, spodnie, sukienki, a później na przykład na brudne rzeczy i też adasiowe chociażby, więc i buty oczywiście. Także no, na pewno by się wymyśliło niejedną rzecz, kosmetyki. No tak, takie organizery dedykowane pewnie by się przydały do tej walizki. Coś przyjemnego i ubraniowego. Dawno nie pokazywałam żadnego haulu zakupowego, odzieżowego. Zatem słuchajcie, dziś mam Zarę. Zara.
Zrobiłam jedno takie większe zamówienie. Mam tutaj chyba 3 pary spodni w odcieniu zielonym, tak żeby wybrać dla siebie idealne. Czy trafiłam? Nie wiem, za chwilę to się okaże. Natomiast mam też tutaj na pewno jeden taki komplet, tylko szukam spodni. Tak, spodnie też są. Mam tutaj komplet z kamizelką i spodniami w jasnym... Myślałam, że to będzie biały kolor, ale on jest taki złamany. Możemy powiedzieć kość słoniowa, złamana biel, lekko beżowy, kremowy. I kamizelka wygląda całkiem fajnie, bo ona też tutaj w talii jest tak przyszyta, że optycznie też tą talię będzie zwężać, więc wygląda to bardzo ładnie i czuję, że też tutaj ramiona są wypełnione poduszkami, więc ona będzie sztywniejsza. Ładna kamizelka, tak na pierwszy rzut oka to wygląda ładnie. No i do tego są spodnie i one są właśnie też takie materiałowe, rozciągliwe, ale one są chyba z niskim stanem i dzwony. No nic, sprawdzimy. Mogą się ładnie układać na sylwetce. Nie wiem, czy nie będą za małe. Nie, chyba nie. Dobra, sprawdzimy sobie ten komplet. Może to wyglądać ciekawie. I teraz tak, mam tutaj kolejny komplet. Bluzka i spódnica. Ale to jest małe. S-ka. Czy to jest niesymetryczne? To jest niesymetryczne, ok. I do tego jest spódnica. Ale no, spódnica może być na mnie chyba za wąska albo bardzo obcisła. No nic, sprawdzimy, ale podoba mi się akurat wykonanie, bo ono jest tutaj z cekinami. I to może być coś fajnego takiego, i to może być fajne na imprezę albo na koncert. Tutaj mam top, który w sumie już posiadam, tylko w odcieniu białym i jestem bardzo z niego zadowolona. Top, który bardzo ładnie też tak profiluje dekolt. I postanowiłam, że wezmę sobie jeszcze w odcieniu czarnym. Idealnie mi się przyda na lato. I spodnie. Spodnie 3 pary w odcieniu zielonym. Kaki. Te takie trochę bojówki. Tutaj mamy lniane z paskiem i tutaj wzięłam rozmiar XS i chyba dobrze zrobiłam. No, dobrze, że XS, a nie SK. I tutaj z kolei elegancki materiał i tu mamy SK. No nic, trzeba to przymierzyć. No dobra, musiałam się przenieść do góry tak, żeby widzieć siebie w sumie w lustrze. Ale posprzątam to. Czy odłożę na bok. No i tak, te spodnie no zdecydowanie na nie, są za duże. I wyglądam po prostu jakbym założyła worek totalnie niewyprofilowane. Natomiast ten top, no to wygląda tak. Jest naprawdę bardzo ładny. Top Wam bardzo polecam, gdybyście miały ochotę. On nawet nie jest drogi, bo jakieś 45 zł kosztuje, jakoś tak. Natomiast no spodnie na nie, więc przymierzę kolejną parę. Dobrze, i teraz mamy drugą parę spodni w zielonym odcieniu i one są lniane. Dużo lepiej wyglądają niż te poprzednie, ale
Dalej mam takie małe wątpliwości co do tych spodni. Na pewno plusem jest to, że materiał jest bardzo cieniutki, ale jest też niestety gniecący, no bo to jest len. Nie jestem pewna, czy ta nogawka nie jest... Może powinna być krótsza, o może w ten sposób to byłoby lepiej, bo tak trochę w moim przypadku ni w 5, ni w 9. Wydaje mi się, że też te spodnie trochę tutaj niefajnie opierają się na tyłku z tyłu, że tak trochę się podwijają i nie do końca i niezbyt dobrze to leży, przynajmniej w przypadku mojej sylwetki. No i z przodu no wygniecione są, więc to też jakoś specjalnie nie wygląda urodziwie. Fajne jest to, że są z paskiem. Na pewno widziałam, że beżowe naprawdę nieźle się sprzedają. Jak widzicie w połączeniu z czarnym topem, czarne buty, wygląda to bardzo fajnie, bardzo ładnie. Myślę, że beżowe, lniane spodnie też wyglądałyby w takiej stylizacji rewelacyjnie, ale to nie jest mój ideał. Także żałuję bardzo, bo kolor mi się bardzo podoba. Niezwykle mi odpowiada i gdybym nie miała wobec nich żadnych wątpliwości, to pewnie bym je zostawiła. Dajcie mi znać, jak Wam się podobają. Nawet fajne, z tym, że one chyba mogłyby być... No fajne są. A te podobne, ale to już jest inny materiał. To już nie jest len, tylko taki bardziej elegancki materiał, gładki. I chociaż muszę przyznać, że mogłam wziąć rozmiar mniejszy. I może gdyby był rozmiar mniejszy, to one leżałyby jeszcze lepiej, bo dalej trochę czuję się w nich taka... bo dalej mam wrażenie, że one są za duże. Czuję się w nich jak w takim balonie. Ale może to też kwestia tego, że nie jestem przyzwyczajona może do tego typu spodni. Natomiast no bardzo mi się podobają, ale są za duże, bo tutaj sporo mogłabym sobie jeszcze zebrać. No i przez to też no, ale już bardziej mi się podobają. Nogawka też jest tutaj trochę zwężana, więc to już tak zaczyna zgrabnie wyglądać. No, rozmiar mniejszy by się tutaj przydał zdecydowanie i chyba wtedy byłyby idealne. I też z paskiem, no, chyba tutaj powinnam sobie wymienić na rozmiar mniejszy. Czy Wy to widzicie? Powiem Wam tak. Koncepcja tego jest genialna. Bardzo mi się podoba. Natomiast materiał jest niezwykle prześwitujący, ale może to miało tak być, bo teraz okazuje się, że sukienki, modne są sukienki, które gdzieś tam częściowo sobie prześwitują. Więc tutaj widać, że mam ciemną bieliznę, ale pewnie gdyby była cielista, to byłoby spoko. No i to, jak to się mieni, te cekiny, naprawdę pięknie to wygląda. Natomiast to jest tak ciasne, więc nie wiem, czy to jest kwestia... I nie wiem, czy to jest kwestia w sumie rozmiaru, bo też... Nie no, chyba rozmiaru. W ogóle ja nie mogę. Ale to jest ładne. Dobrze, słuchajcie, i tak wygląda komplet ten jasny, beżowy, kamizelka oraz spodnie. Spodnie dzwony, które rozszerzają się ku dołowi. Ogólnie materiał jest dosyć gruby i dosyć mocno kryjący. Tutaj jest mytka, którą trzeba wyciąć, to jej nie będzie widać. Ale ponieważ ja mam ciemną bieliznę, to wydaje mi się, że bardzo ładnie z tyłu ta bielizna jest zakryta. Ale w ogóle jak założycie jasną bieliznę, beżową, no to nic tutaj nie powinno prześwitywać. Tutaj ta kamizelka u mnie w talii jest dosyć tak naciągnięta, więc nie wiem, czy nie powinien być tutaj większy rozmiar, albo czy po prostu... No tak mi się wydaje, bo na tych guzikach to jest tutaj tak wiecie, na styk. Na pewno przy większym biuście to na pewno tutaj trzeba myśleć o większym rozmiarze. Spodnie no pięknie się dopasowują, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. No i ten komplet jest niezwykle wygodny, bo ponieważ jest to materiał elastyczny, no to czuję się w nim jakbym była w leginsach.
Jest niesamowicie wygodny, a jednocześnie wygląda tak bardzo elegancko. No i długość, trochę ta nogawka jest u mnie za długa, chyba że założyłabym jakieś wyższe buty, bo opiera się tutaj o podłogę, więc pewnie szurałabym tą nogawką po ziemi, ale kamizelka sama w sobie bardzo ładna. Hej, dzień dobry. Ja właśnie, słuchajcie, wychodzę z domu, zbieram się do pracy i na sobie mam ten top, który połączyłam z, może w ten sposób, jeansy Mom Jeans. One są z Mango. A tutaj z kolei na siebie narzuciłam cardigan, który jest H&M i kolorystycznie to dobrze wygląda, chociaż zastanawiam się, czy czarny nie wyglądałby jeszcze lepiej. W H&M jest sporo cardiganów, jest w ogóle teraz moda na tego typu rzeczy, które są zapinane na guziczki z krótkim rękawem i takie cardigany są fajne na nieco taką chłodniejszą i nieprzewidywalną pogodę. Z jednej strony chciałybyście ubrać się już tak jak na lato, ale za oknem jest zimno, wieje i dobrze by było narzucić coś jeszcze na siebie. Więc właśnie u mnie cardigan spełnia taką rolę, gdzie jest mi po prostu cieplej. A jak zrobi się tak po południu bardzo ciepło czy gorąco, no to wtedy mogę to ściągnąć. Tak, i bardzo lubię takie połączenie, uwielbiam w ogóle cardigany. Od rana piję kawę. Tym razem mam zabajonę i tutaj chciałam Wam dać znać, że w końcu też zakupiłam sobie panierkę panko, ale azjatycką wersję, bo na Allegro sporo jest polskiej wersji bułki tartej, która poniekąd przypomina właśnie tę panierkę azjatycką ze wschodu panko i niestety ona nie jest smaczna. Ona faktycznie przypomina, jest chrupiąca i niektórym osobom być może pasuje, natomiast ja miałam okazję próbować właśnie takiej prawdziwej azjatyckiej na samym początku i nawet rozróżniam ją po tym, że jest zupełnie inny kolor. Ta azjatycka wschodnia jest taka bardziej żółta, a ta nasza polska jest taka bardziej szara. I ta jest o wiele smaczniejsza. Możecie ją wykorzystać zarówno do sznycli, kotletów schabowych, do krewetek właśnie, do ryb. Genialnie smakują ryby panierowane w takiej panierce panko, smażone na głębokim oleju. I tutaj kiedyś często korzystałam z tej panierki panko i robiłam też takie genialne dania chińskie. Ja w ogóle uwielbiam kuchnię wschodnią, koreańską, chińską. Uwielbiam też podglądać kucharzy jak gotują właśnie i muszę Wam powiedzieć, że sporo też takich przepisów jest pochodzenia właśnie chińskiego, jakieś kiszonki, albo na przykład jeśli jeździcie nad morze i kupujecie rybę w panierce smażoną w głębokim tłuszczu. Te ryby nad morzem, nad naszym polskim wybrzeżem smakują zupełnie inaczej i są bardzo smaczne. I najczęściej właśnie ta chrupiąca panierka to jest nic innego jak właśnie kultura chińska. To się wzięło z Chin i w tym przypadku, żeby stworzyć taką panierkę, to wystarczy wymieszać mąkę, zmrożoną wodę kostkami lodu, sól, jajko. Czasami nawet musi być to odpowiednia mąka do takiej panierki. W takim cieście moczycie właśnie mięso ryb i wrzucacie na głęboki tłuszcz. Głęboki, bardzo gorący tłuszcz i wtedy to się fajnie zapieka. Chiny.